Cześć, opowiem Wam dzisiaj o 5 najłatwiejszych roślinach do akwarium. Takich, które nadają się też dla welonów. Każdy, kto mnie zna, wie, jaki mam wyjątkowy talent do roślin. Daję im maks 3 tygodnie i albo usychają, albo są po prostu przelane i także zdychają. Jakimś cudem udało mi się uratować jeden kaktus i jeden storczyk i to jest tyle. Jeśli jesteście takimi samymi malepetami jak ja w kwestii roślin, to ten filmik jest właśnie dla Was. Jeżeli jesteście pro w roślinach akwariowych, to również zostańcie do końca i skomentujcie chociaż jedną cenną radę. Każdy też, kto zna welony, wie, że jeśli coś się mieści do pyszczka, to jest to świetną przekąską. Podczas tarła rośliny fruwają po całym akwarium, a także welony pochodzą z Azji, więc mają we krwi feng shui. Uwielbiają sobie przestawiać, wyrywać, wykopywać rośliny. Dzisiaj będę się skupiać na 5 roślinach, które są praktycznie welonoodporne. Czasem możecie się zastanawiać, jakie są lepsze rośliny do akwarium, żywe czy sztuczne. Oczywiście ze sztucznymi jest mniej zachodu, ale musimy pamiętać o tym, że często mają ostre zakończenia i mogą skrzywdzić nasze ryby, a także mogą być wykonane z toksycznych materiałów i toksycznych barwników, które będą po czasie przenikać do wody. Dlatego ja dzisiaj chciałam Wam zaproponować rośliny, które praktycznie zachowują się jak sztuczne, natomiast są żywe i mają dodatkowe z tego benefity. Jakie są korzyści z roślin żywych? To takie, że przede wszystkim pomagają nam w filtracji. Jak wiecie, nasze ryby, czyli welony, te rybki są strasznymi brudasami i produkują niezliczoną ilość odpadów, która to zamienia się na amoniak, azotyny i azotany. Rośliny pomagają nam w filtracji, zapewniają dobre środowisko biochemiczne naszej wody, ale też pomagają walczyć z glonami. Moje rozumienie tego jest takie, że glony są bardzo nieskomplikowanymi organizmami, a rośliny są o wiele bardziej wyższymi, więc potrzebują też więcej składników, żeby rosnąć i w ogóle do życia, więc rośliny zabierają glonom to, co jest im potrzebne i w związku z tym jest ich mniej. Czemu w ogóle powstają glony? Tak w skrócie, dlatego że mamy za dużo naświetlenia i za małą filtrację. Rośliny pomagają w filtracji, więc przez to też pomagają walczyć z glonami. Numer 1. Anubias. To zdecydowanie moja ulubiona roślina. Jest welonoodporna, dlatego że ma grube i twarde liście, więc nie nadaje się na pokarm dla welonów. Co ważne, nie potrzebują hiperekstra naświetlenia za miliony monet, a nawet lubią światło rozproszone i przebywanie trochę w cieniu. Przy sadzeniu jej należy pamiętać, żeby nie zakopywać korzeni w ziemi, bo może zgnić. Dobrym sposobem jest przyklejenie rośliny na korzeń, który już mamy w akwarium, na przykład klejem akwarystycznym, albo też można go przywiązać. Ja ze swoim talentem kupuję już gotowe rośliny, które są przyczepione do drzewka, a także nawet mają tutaj taką przyssawkę i można sobie je kulturalnie posadzić, gotowe do posadzenia. Anubiasów jest kilka rodzajów i też nie będę opowiadać Wam o ich pochodzeniu, ani też zgłębiać się w szczegóły. Dla nas ważne jest to, że są welonoodporne, mało wymagające, nie potrzebują dużo napowietrzenia, a także parametry wody, takie jak mamy u welonów, bardzo im odpowiadają. U Bonbona w akwarium zasadziłam takiego anubiasa, wsadzając go po prostu do dziurki w skale. Numer 2. Moss ball, czyli kulka z mchu albo gałązatka kulista. To bardzo fajna roślina, mało skomplikowana. Jest na tyle mało skomplikowana, że niektórzy po prostu używają jej w szklanych naczyniach na ozdobę. Nie wymaga za dużego oświetlenia. Jedyne czego wymaga to żeby od czasu do czasu ją kopnąć i przemieścić. Wymaga kupy, czyli nawozu naszych ryb, ale to mamy oczywiście już załatwione w akwarium. Roślina ogólnie ma status niezniszczalnej i faktycznie uchodzi za welonoodporną, ale wiadomo, że welony będą próbowały nią grać w piłkę, te bardziej wysportowane i faktycznie może się okazać, że w końcu ją rozwalą i może ewentualnie zapchać filtry. Wiecie, czemu ma taki dziwny, okrągły kształt? Dlatego, że powstaje w rzekach i po prostu jest niesiona nurtem i robi się okrągła. Od czasu do czasu, zwłaszcza jeśli mamy ją długo, one mogą nawet starczyć na 100 lat,
Jak mamy ją długo, warto od czasu do czasu ją nacisnąć i powyciskać po prostu w wodzie tej po podmiance z akwarium, żeby ją po prostu oczyścić. I po czym poznać prawdziwą gałęzatkę kulistą od tanich zamienników, po tym, że nie rozwala się pod naciskiem. Kulki te nadają się świetnie do małych zbiorników i wtedy faktycznie można zobaczyć ich dobroczynny wpływ na parametry wody i filtrację. W dużych zbiornikach, tak jak u mnie, w 550 litrach będzie ciężko zauważyć takie różnice, bo działają raczej na małą skalę. Ale dodatkowy plus dla nich jest za to, że są siedliskiem dobrych bakterii, a po drugie nie trzeba się męczyć z zasadzaniem ich, po prostu wystarczy je wrzucić do akwarium. Numer 3. Crinum calamistratum. Moja pani od łaciny się cieszy. To krynia rzemieniolistna. Trudna nazwa. Tutaj ją mam. To jest roślina, która wymaga trochę więcej światła od anubiasów, ale również świetnie nadaje się do welonów, dlatego że odpowiadają jej pH i twardość wody, takie jak dla welonów. Również temperatura. Ona się świetnie odnajduje w przedziałach między 20 a 28 stopni, ale właśnie te nasze 20-24 dobrze jej zrobi. Jej liście są dosyć twarde i są przez to welonoodporne, natomiast dosyć wolno rośnie. Fajnie ją posadzić na środku akwarium. Znalazłam taką informację, że nie lubi być przesadzana. Numer 4. Rzęsa wodna, popularny duckweed u nas w Irlandii. Jest to bardzo dobra przekąska dla welonów. Moja rada, jeśli kupujemy od kogoś rzęsę wodną, dobrze jest nie dawać całej od razu do akwarium, tylko podzielić na części, nawet dać małą część do akwarium, a resztę sobie schować w wodzie z akwarium po prostu w jakimś pojemniczku, bo ona tam może się po prostu rozmnażać. Welony bardzo ją lubią i to nawet dobrze, bo jest bardzo zdrowa, ma bardzo dużą zawartość białka, ale też mikro i makroelementów. W dobrych warunkach bardzo szybko rośnie. Ja raz ją miałam i niestety, zapchała mi filtry. Dałam za dużo, to był mój błąd, a to, co miałam w pojemniczku odłożoną, mi zaschła. To znowu potwierdza tezę, że nie nadaje się za bardzo. Taki mam właśnie talent z roślinami. Najważniejsze jest to, że jest znana ze swoich właściwości filtrujących i nawet ciekawostka, w niektórych krajach używa się ją w oczyszczalniach ścieków do filtrowania wody i oczyszczania. Numer 5, ostatni, Microsorum pteropus. Inna polska nazwa to jest Microsorium oskrzydlone, Java fern po angielsku. Kolejna bardzo mała, wymagająca roślina, akurat nie mam jej tutaj. Radzi sobie świetnie zarówno w cieniu, jak i w oświetleniu, w takim półcieniu. Tak samo jak anubias również nie lubi być mocowana w gruncie, lepiej ją przykleić do jakiegoś drewienka, tam sobie spokojnie będzie bytowała. Mam dzisiaj dla Was niespodziankę. Będzie konkurs do wygrania odmulacz, który dostałam od Midland Aquatics. Jest to malutki odmulacz, ale nada się dla wszystkich, którzy będą robić mini sprzątanie w środku tygodnia. Każdy, kto karmi swoje welony warzywami, owocami, wie, o czym mówię. Jakie są zasady? Po pierwsze, musisz subskrybować mój kanał, a po drugie napisać komentarz, dlaczego powinieneś go wygrać. Cenię sobie kreatywność w komentarzach, a także poczucie humoru. Także piszcie i komentujcie. Konkurs będzie trwał tydzień od momentu edycji tego filmiku. Start!